Jeżeli masz ponad 1000 lat, to chcąc nie chcąc musisz się zmieniać. I tak też jest z Gdańskiem. Od czasu, kiedy był niewielkim grodem z osadą, to przybyło mu trochę ulic, galerii czy mostów. Zmieniała się kultura, architektura i człowiek co róż wymyślał coś nowego, co powodowało, że młodsze zastępowało starsze. Jeżeli zmiany odbywają się z szacunkiem dla tego, co było, to spoko. Czasami jednak historia bywa bezwzględna i pewne sytuacje czy miejsca są w dużym stopniu wymazywane z naszej świadomości. Ja dziś postaram się przypomnieć o miejscach w Gdańsku, dla których los nie był zbyt łaskawy i zniknęły z planu miasta. Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Kamil, a to jest kanał Stary Ziomek i Morze. Zapraszam. Zamek Krzyżacki w Gdańsku. Prawdziwych krzyżaków już nie ma. Jedyne co po nich pozostało to kilka ceglanych budowli rozsianych m.in. w północnej Polsce z najsłynniejszym zamkiem w Malborku. Nie będę teraz jednak mówił o tym, jak to macki zakonu krzyżackiego sięgnęły Gdańska, jednak tak się stało na początku XIV wieku. Krzyżacy do stolicy Pomorza się jednak nie wdarli, a zostali zaproszeni. Tak jednak im nasze miasto się spodobało, że po wypędzeniu z niego Brandenburczyków również w żyć kopnęli samych gdańszczan. Dostęp do rzek, morza, piękne widoki, czego chcieć więcej. Ówczesnej polskiej władzy się to nie podobało, ale cóż mogła zrobić? W 1308 roku doszło do rzezi gdańskiej i zakon krzyżacki zdobył nasze nadwiślańskie miasto. Początkowo siedzibą nowych władz był Gród Książąt Gdańskich. Choć stolica Pomorza była niezłym źródłem dochodu, to władze polskie odpuściły i w 1343 zawarły pokój z zakonem. A ten z tego miejsca czerpał pełnymi garściami. Krzyżacy mieli wielkie plany wobec Gdańska i tak zaczęli formować warowny klasztor, gdzie miał przebywać komtur gdański. Projekt jednak ewoluował i w zamek się przerodził, na co miał wpływ wielki mistrz zakonu Dietrich von Altenburg. Średniowieczny zamek zlokalizowany był na lewym brzegu Motławy, niedaleko ujścia do Wisły, pomiędzy obecnymi ulicami Sukienniczą od północy i zachodu, Rycerską od wschodu i Wartką oraz Wapienniczą od południa. Najpierw zbudowano dom konwentualny z 4 wieżami, a dopiero potem zaczęto otaczać go murami. Budowa zamku zakończyła się w połowie XIV wieku. Najważniejszą częścią był oczywiście Zamek Wysoki. Z czasem budowla się rozwijała i na terenie zamku powstała kuchnia z refektarzem, łaźnia, zbrojownia, piwnice, kościół z biblioteką, piekarnia, sala chorych oraz dormitorium, czyli sypialnia. W części północnej i zachodniej zaś było przedzamcze, gdzie znajdował się dwór drzewny, spichlerze, kuchnia, warsztaty i stajnie. Oczywiście nie mogło zabraknąć muru obronnego wraz z basztami i wieżyczkami. Trzeba dodać, że na ten czas zamek był największą budowlą w Gdańsku. Jeśli chodzi o powierzchnię, to założony był na planie prostokąta o wymiarach około 60 metrów na 63 metry, wokół którego zbudowana była fosa. Wjazd do zamku był od zachodniej strony, czyli obecnej ulicy Grodzkiej i Podwala Staromiejskiego. Miasto zaś łączyło się z nim bramą zamkową, która znajdowała się w rejonie ulicy Ufurty i przetrwała do XV wieku. Należy przy tym wspomnieć o baszcie Łabędź, która została wzniesiona w XV wieku, a wcześniej znajdowała się tam krzyżacka baszta rybacka, dzięki której sprawowano kontrolę nad tym, co się działo na Motławie. Obecnie z tych czasów przetrwał tylko fragment zewnętrznego muru. A co się stało z samym zamkiem? Dokładną historię krzyżaków w Gdańsku na pewno kiedyś opowiem. Minimalizując jednak zagadnienie, to sami gdańszczanie byli sfrustrowani obecnością zakonu, zakasali rękawy i wzięli się do roboty. W 1454 roku zwarci gotowi wystosowali oficjalne żądanie poddania twierdzy, co o dziwo przyniosło skutek i zakon wywiesił białą flagę. Gdańszczanie pałali nienawiścią do krzyżaków i decyzją ówczesnej Rady Miejskiej zamek został zburzony. Gdyby jednak tego nie zrobili, teraz byśmy mieli eleganckie muzeum do zwiedzania. A co się stało z cegłami z zamku? Gdańszczanin łeb ma nie od parady, więc wymyślił, że elementy zamku zostaną wykorzystane m.in. przy budowie dworu Artusa, Żurawia czy Bazyliki Mariackiej. Należy jeszcze wspomnieć, że do połowy XVII wieku na terenach zamczyska był zakaz wznoszenia jakichkolwiek budowli.
A jeżeli ty, tak, do ciebie mówię, nie chcesz, aby ten kanał skończył jak Gdański Zamek, to dołóż pustaka do jego rozwoju poprzez polubienie tego filmu i subskrypcję. Możesz też krzyknąć przez okno, że taki kanał istnieje, aby inni nie musieli na niego trafiać przypadkiem. Jedziemy dalej. Wielka synagoga. Często słyszę, że dawny Gdańsk był bardzo tolerancyjny na wszelkie nacje, jednak nie jest to do końca prawda. Dawne władze bardziej tolerowały pieniądz, o czym mogliby powiedzieć na przykład Menonici. Podobnie było też z Żydami. Jeszcze do XVI wieku mieli oni zakaz osiedlania się w Gdańsku i musieli zadowolić się przedmieściami, na przykład Starymi Szkotami. Na co dzień zajmowali się głównie rzemiosłem i handlem i byli w tym dobrzy. Ich obecność została nawet zaznaczona w apoteozie Izaaka van den Blocke i to praktycznie w centralnej części tego dzieła, co ma duże znaczenie. W połowie XVIII wieku powstała gmina wyznaniowa we Wrzeszczu, chociaż pierwsi Żydzi pojawili się tutaj już około 1686 roku. Głównym miejscem osiedlania się było dzisiejsze centrum tej dzielnicy. Ale co z tą synagogą? W okolicach ulicy Bogusławskiego istniała kiedyś ujeżdżalnia. Tereny te należały do rodziny Szczerputowskich i zostały zakupione przez Zjednoczoną Gminę Żydowską w 1884 roku. To miejsce zostało przeznaczone na budowę synagogi. Pod nadzorem władz miasta, tak aby budowla wkomponowała się w zabudowę, firma Ende und Bockmann przygotowała plany, a pod koniec 1887 roku oddała wiernym do użytku. Trzeba dodać, że firma ta była jedną z najlepszych na rynku i wystawiła rachunek na jedyne 450 000 marek. Na biednego jednak nie trafiło, a sama świątynia stała się symbolem zjednoczenia gdańskich gmin żydowskich, które na ten czas znajdowały się w Starych Szkotach, Winnicy, Wrzeszczu, na ulicy Szerokiej i ulicy Szopy. Projekt zaś był spektakularny i synagoga stała się niezwykłą częścią panoramy miasta. Miała charakterystyczną 54-metrową kopułę z widocznymi dla oka znawcy wpływami arabsko-bizantyjskimi. Pojemność synagogi znacznie wykraczała poza ówczesne potrzeby tego wyznania w Gdańsku. Chociaż mogła pomieścić około 2000 osób, to codziennie modliło się tu około 300–500 wiernych. Różne źródła zaś podają liczbę Żydów w tym czasie w Gdańsku, ale szacowana jest od 1000 do około 4000 osób. Można tylko wnioskować, że przewidywano, iż ta liczba będzie wzrastać. Wielka synagoga nie była tylko domem modlitwy, a stała się również centrum życia kulturalnego gdańskich Żydów. To tu też powstało pierwsze na świecie Muzeum Judaizmu i tu narodziła się tradycja muzyki synagogalnej. Ten piękny budynek w Gdańsku przetrwał jedynie 50 lat. Autonomia Wolnego Miasta Gdańska w 1938 roku była fikcją i władze hitlerowskie nakazały żydowskiej społeczności opuszczenie miasta i sprzedaż nieruchomości. Dla samej synagogi stanowiło to wyrok i w maju 1939 roku została rozebrana. Część mienia z tego miejsca można zobaczyć w muzeum w Nowym Jorku, archiwum gminy trafiło do Jerozolimy, gminna biblioteka do Wilna, organy do Krakowa, świeczniki do Warszawy, zaś ławy do kościoła ewangelickiego w Nowym Porcie. Te ostatnie niestety spłonęły w marcu 1945 roku w wyniku pożaru kościoła. I na koniec ciekawym faktem jest ciemno-szara brukowa kostka znajdująca się niedaleko Teatru Szekspirowskiego. Sposób jej ułożenia pokazuje obrys murów dawnej wielkiej synagogi i miejsce, gdzie ta się kiedyś znajdowała. Gdański Dwór, czyli Danziger Hof. Kilkadziesiąt metrów dalej od miejsca, gdzie stała wielka synagoga, a dokładnie tam, gdzie obecnie znajduje się budynek lotu, stało cudo zwane Gdańskim Dworem i był to po prostu hotel.
ale za to jaki. Został zaprojektowany przez niemieckiego architekta Karla Gaussego i wybudowany w 1898 roku po rozebraniu ziemnych wałów obronnych. Budynek swoim stylem nawiązywał do tzw. stylu gdańskiego i wyglądał jak renesansowa kamieniczka, gdzie zadbano o każdy architektoniczny detal. Charakteryzowały go harmonijne proporcje, spokojna ornamentyka i żywa kolorystyka elewacji. Pomimo stosunkowo dużych gabarytów, budynek nie rozsadzał otoczenia. Kilka lat później, po wybudowaniu gmachu banku, wraz z nim hotel stworzył architektoniczne obramowanie wjazdu na główne miasto. Gdański Dwór, Brama Wyżynna oraz bank stanowiły swego rodzaju wizytówkę dla przybywających do Gdańska turystów. Budynek powstał na planie prostokąta o wymiarach 40 metrów na 50 metrów, gdzie we wnętrzach można było podziwiać wyrafinowany styl i smak. Był to najbardziej luksusowy hotel w Gdańsku w pierwszej połowie XX wieku, gdzie znajdowało się 120 pokoi i sala balowa na 400 osób. Tu była również kawiarnia, duży hol, czytelnia, a także kilkanaście sklepów, w tym jubilerski, drogeria, salon fryzjerski, perfumeria czy galeria sztuki. Goszczony tu był m.in. Ignacy Paderewski, który ogłosił powołanie Rzeczypospolitej Polskiej i mówił, że Gdańsk powinien należeć do Polski. Tu też pracował Wojciech Kossa, który malował swoje obrazy, a także przez pewien czas w hotelu urzędował pierwszy komisarz Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Z gości zagranicznych najbardziej znani to ostatni następca tronu Rosji Aleksij Romanow, król Albert von Sachsen, cesarzowa niemiecka Augusta Wiktoria, no i oczywiście cesarz Wilhelm II. Hotel działał do wybuchu II wojny światowej. W wyniku działań wojennych na terenie Gdańska w marcu 1945 roku uległ poważnym zniszczeniom. W 1961 zbudowano istniejący do dziś dzień budynek, w którym początkowo znajdował się sklep meblowy, a w 1972 zaadaptowano go na potrzeby biura PLL LOT. Stąd też słynne w naszym mieście powiedzenie: spotkajmy się pod lotem. Jednak sentymenty sentymentami, ale ja czekam na zmiany w tym miejscu. Wydarzą się na pewno, tylko nie wiadomo jakie i kiedy dokładnie. Ufam tylko, że będzie to budowla naturalnie wkomponowana w starą architekturę Gdańska, a nie wybijająca się pokracznymi kształtami lub wielkimi gabarytami. Zalecałbym wzięcie przykładu z dworu Uphagena na Dolnym Mieście. Osobiście na architekturze się nie znam, ale jak dla mnie jedyna słuszna droga, patrząc na śródmieście Gdańska, to przywracanie krajobrazu historycznego, a wszystko inne nie powinno mieć miejsca. I tym miłym akcentem zakończmy ten film. Jeżeli się podobało, to wiadomo, że drogi widzu, powinieneś polubić ten film, skomentować i podać go dalej. Pozdrawiam i do zobaczenia.